Dzień dobry wszystkim. Chociaż jest u mnie środek nocy, ale Wy będziecie oglądali to w dzień. Więc ta lekcja dla jednej z klas będzie częściowym powtórzeniem, a dla reszty będzie lekcją bieżącą. Więc jeżeli dana klasa nie miała jeszcze tego pierwszej lekcji z pola elektrycznego, to piszemy drukowanymi literami nazwę nowego działu, pole elektryczne i temat lekcji ładunki elektryczne, prawo Coulomba, Coulomba piszemy. No dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tej części matematycznej, jeżeli chodzi o opis pola elektrycznego. No i przejdźmy od razu do podstawowego pojęcia, jakim jest ładunek elektryczny. Zauważono, że pewne obiekty, cząstki, ciała zniekształcają własności przestrzeni wokół siebie. Mówimy o tym, że wokół nich istnieje pole elektryczne i właśnie cząstki posiadające pewną cechę zwaną ładunkiem, że to pole elektryczne działa siłą na cząstki, które właśnie są obdarzone cechą zwaną ładunkiem. Wyróżniamy dwa rodzaje ładunków, bo okazało się, że jeżeli w tym samym polu elektrycznym, czy w tej przestrzeni o jakichś zniekształconych własnościach przez ładunki właśnie, umieścimy cząstki jednego rodzaju, to siła działa w jedną stronę, a okazuje się, że na niektóre cząstki w tym samym miejscu umieszczone, też obdarzone ładunkiem, działa siła różniąca się zwrotem. Dlatego musiano odróżnić jeden rodzaj ładunku od drugiego. Przypisano jednemu ładunkowi znak minus, drugiemu plus, chociaż gdyby wtedy, bo to był gdzieś tak końcówka XIX wieku, gdyby wtedy wiedziano o istnieniu elektronu i protonu i wiedziano, że prąd elektryczny w przewodnikach jest przenoszony, czy nośnikami prądu elektrycznego w przewodnikach metalicznych są elektrony, to ja podejrzewam, że raczej elektronom by przypisano znak plus, a protonom znak minus, ale wtedy, gdy umawiano się co do tego znak, jak gdyby odróżnienia tych dwóch rodzajów ładunków, to nie wiedziano właśnie o istnieniu ani elektronu, ani protonu. No i z tym się wiąże też pewien problem, który później się pojawił, że zdefiniowano również pojęcie kierunku prądu elektrycznego w przewodnikach i jako kierunek, w jakim poruszałyby się w sposób uporządkowany ładunki dodatnie pod wpływem pola elektrycznego wewnątrz przewodnika. Okazało się, że tam ładunki dodatnie są, właśnie to te protony, ale są uwięzione w jądrach atomów, które są znowu uwięzione w sieci krystalicznej przewodnika, mogą się poruszać tylko ruchem drgającym, a poruszały się niektóre elektrony, te najsłabiej związane z zewnętrznych powłok elektronowych. Czasami to zwykle jest jeden elektron z danego atomu lub czasami dwa w niektórych przewodnikach. Więc, no i właśnie od pewnego czasu mówimy, że prąd płynie w jedną stronę, a to oznacza, że elektrony swobodne poruszają się w sposób uporządkowany w drugą stronę, więc należałoby to jakoś zmienić, ale żadne pokolenie nie chce ponieść kosztów przetłumaczenia milionów podręczników. Tak? Może kiedyś, jak będzie pełna informatyzacja, to może kiedyś uprościmy fizykę, bo jest to możliwe przez dobór innych stałych, innych jednostek czasami, ale na razie nie widać tego na horyzoncie. Będziemy się więc męczyć tym. No i teraz szukamy jakiejś jednostki ładunku. No, okazało się, że ładunek nie przyjmuje dowolnych wartości. Że istnieje najmniejsza wartość ładunku cząstki swobodnie poruszające się i ten ładunek nazwano ładunkiem elementarnym, oznaczono symbolem małe e. I okazało się, że właśnie ten ładunek elementarny, ten najmniejszy możliwy dla cząstki swobodnie poruszającej się, posiada zarówno proton, jak i elektron, czyli takie podstawowe składniki materii.
No, różnią się te ładunki tych cząstek, tym właśnie, że jak proton umieścilibyśmy w tym samym punkcie, w którym wcześniej był elektron w danym polu elektrycznym, to siły działające na te dwie cząstki różniłyby się zwrotem. Ale wartość tych sił byłaby taka sama, dlatego mówimy, że wartość bezwzględna ładunku protonu i elektronu jest taka sama i równa ładunkowi elementarnemu. No to w sumie narzuca się taka oczywista myśl, że skoro najmniejszy ładunek to jest ładunek elementarny, a i co więcej jeszcze, że właśnie już powiedziałem, że ładunki nie mogą przyjmować dowolnych wartości, że dowolny ładunek, symbol małe Q, czasami duże Q oznaczamy, ale duże Q to jak już wyróżniamy jakiś ładunek, na przykład na okładkach w kondensatorze czasami właśnie oznaczamy ładunek symbolem duże Q, ale podstawowe oznaczenie ładunku to jest małe Q. Że dowolny ładunek jest zawsze całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego. Czyli Q to jest n razy e, gdzie n jest 0, 1, 0, znaczy, że ta cząstka nie ma ładunku. Ładunek równy 0, czyli że brak ładunku. No to więc można by uznać, że ładunek ten elementarny byłby naszą jednostką. No tak, ale ta jednostka, ciekawa to byłaby jednostka i rzeczywiście wydaje się, że to logiczne, ale niestety lub stety, znaczy w naszej skali my mamy na przykład w urządzeniach elektrycznych, w kondensatorach na przykład, o których już wspominałem, występują ładunki, które wyrażałyby się wtedy ogromnymi liczbami. Myśmy tam 10 do 20 którejś pewnie potęgi musieli takie wartości ładunków, znaczy takimi liczbami byśmy wyrażali ładunki w urządzeniach elektrycznych, więc ta jednostka była zdecydowanie za mała. No, w takim razie zmieniono jednostkę z ładunku elementarnego na kulą, chociaż można się posługiwać jedną i drugą właściwie, na większą jednostkę. I związek między nimi jest taki. Tu dokładność ja napisałem 1,602, ale tam oczywiście jeszcze dalsze liczby są. Potem powiem, z czego wynika, na czym polegała ta prawdziwa definicja tej jednostki, to za chwileczkę. No i teraz, widzimy, że ten ładunek elementarny stanowi bardzo małą część tego Coulomba, to jest 10 do minus 19, czyli jakby było 1 przez 10 do 19. No ogromna, bardzo mała liczba. No 10 do 19 jest ogromna liczba, a 1 przez 10 do 9, czy 10 do minus 19 to jest 0, przecinek i na 19 miejscu po przecinku dopiero 1. Strasznie mała liczba dla nas. Znaczy względem jedynki oczywiście. No to przekształćmy ten wzór, zobaczymy, ile ładunków elementarnych jest w tym jednym Coulombie. Czy trzeba by podzielić teraz, żeby obliczyć stąd C, to trzeba to E podzielić przez 1,602 razy 10 do minus 19 i wtedy wyjdzie nam 0,624 razy 10 do 19 ładunków elementarnych. Czy znowu widzimy, że ten Coulomb to wyraża się bardzo dużą ilością ładunków elementarnych. No ale czy ten Coulomb to jest duża jednostka, czy mała, to jeszcze nie wiemy. Ale zaraz się to okaże. Znaczy pojęcie duże, małe to jest względem, więc my będziemy musieli ocenić względem czegoś, co uważamy za normę. No i teraz prawo Coulomba. Na szczęście okazało się, że wzór na siłę elektryczną, jaką działają na siebie dwa ładunki punktowe, o warunkach Q1 i Q2. Tu są wartości, uwaga, w tym wzorze Q1 i Q2 są bezwzględne wartości ładunków, czyli nieuwzględniające znaku. Znaczy mógłbym napisać tu wartość bezwzględna, tu też, ale byśmy komplikowali sobie zapis. Trzeba po prostu pamiętać, że w tym wzorze występują wartości bezwzględne ładunków. Że na szczęście właśnie wzór na siłę elektryczną, jaką działają na siebie dwa ładunki punktowe znajdujące się w odległości L od siebie, ma bardzo prostą formę. Jak fizycy widzą taki wzór, to skaczą z radości. Chociaż może dla Was wydaje się to już być skomplikowane, ale tylko kwestia braku jeszcze obycia z matematyką, braku przyzwyczajenia się do przekształceń, ale z każdym rokiem to taki wzór też dla Was będzie bardzo prosty. No i właściwie tak naprawdę definicją Coulomba był wybór tej stałej, bo zobaczcie, że ta stała K
wyraża się strasznie prostą liczbą. Ktoś by myślał, ale ten świat jest jakby jakiś, tak stale, ma jakąś szczególną wartość, 9 razy 10 do 9. Jak to jest możliwe, że akurat jakaś stała ma wartość taką, wyrażającą się taką całkowitą liczbą, bez żadnych przecinków? No, odpowiedź jest prosta. Po prostu w pewnym momencie ktoś powiedział, ta stała będzie miała taką wartość. I przyjęcie tej stałej, takiej wartości, tej stałej k, po prostu jest tak naprawdę definicją jednostki. I dlatego ta jednostka nie wyraża się, ten kulomb nie wyraża się, czy ładunek elementu nie wyraża się jak całkowitą tu liczbą, ponieważ to wszystko zależy od arbitralnego wyboru tej stałej k. Więc stała k jest ma prostą formę, ale przez to związek między jednostkami jest taki trochę bardziej skomplikowany, przybliżony, ale będziemy musieli stosować przybliżony. Znaczy my najczęściej zamieniając ładunek elementarny na kulomba, to wystarczy nam tu 1,6. Nie będziemy pisać 1,602, tylko może tu na początku jeszcze, ale potem już będzie 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, to nam całkowicie wystarczy. No ale tu chwilowo troszeczkę dokładnie będziemy obliczali. No i teraz, aby dowiedzieć się, czy ten kulomb to jest jednostka duża czy mała, czy dostosowana do naszej skali, w której my funkcjonujemy, czyli szczególnie do ładunków, z którymi mamy do czynienia i do sił, bo ten kulomb jest powiedziany również ma wpływ na siłę, jaką działają na siebie cząstki obdarzone ładunkiem. No to zobaczymy na przykładzie i w formie takiego mini zadania. Oblicz siłę elektryczną, jaką działają na siebie dwa ładunki punktowe o wartościach Q1 równa się Q2 razy 1 kulomb, znajdujące się w odległości 1 metra od siebie. No to mamy wzór na siłę elektryczną i dane są Q1, Q2, 1 kulomb. To są wartości bezwzględne, więc to znak, nieważne jaki znak. Gdyby były ładunki 2 dodatnie, to by się odpychały. Jak 2 ujemy, też by się odpychały. Jak 1 dodatnie, drugi ujemy, to by się przyciągały. Odległość między tymi punktowymi ładunkami 1 metr. Stała K już tu jest podana wcześniej. No i mamy wzór, wstawiamy. Miejsce K 9 razy 10 do 9 newton metr kwadrat przez kulomb do kwadratu. Zaraz o tej jednostce jeszcze powiem. Razy wartości tych ładunków, kulomb razy kulomb i przez 1 metr do kwadratu. No i widzimy, że ten 1 metr do kwadratu się skróci z metrem kwadrat. Tu kulomb kwadrat powstanie, skróci się z tym kulombem. Zostanie newton, czyli 9 razy 10 do 9 newtonów. No i właśnie, czy to jest duża siła? No to trzeba by wiedzieć, czy Newton jest siłą dużą czy małą. Ja zwykle na lekcjach pytam, czy ktoś rozumie, ma jakieś pojęcie o tym, co to jest siła równa 1 Newtonowi. Najczęściej zdarzają się osoby, które to wiedzą, ale większość raczej nie wie, więc musimy raz na zawsze jak gdyby oswoić się z tym Newtonem i mieć przekonanie, czy ten Newton to jest siła dużo większa od sił, z którymi się spotkamy, czy dużo mniejsza, czy jakaś porównywalna z czymś, co rozumiemy i co dla nas jest jakby normą. A więc w tym celu zrobimy drugie zadanie, takie czy tak prościutkie. Oblicz masę ciała, którego ciężar równy jest Q równa się 1 newton. I w tym celu przyjmiemy dla uproszczenia obliczeń, że przyspieszenie ziemskie to będzie 10 metrów do sekundy kwadratu, a nie 9,81, ale wystarcza nam to przybliżenie, 10 metrów na sekundę kwadratu. No ciężar ciała to jest 1 newton, no i znamy wzór na ciężar. Ciężar ciała to jest masa ciała razy przyspieszenie ziemskie. Z tego masa ciała to jest ciężar przez przyspieszenie ziemskie. No i wstawiamy ciężar, mamy 1 newton, przyspieszenie 10 metrów na sekundę kwadratu. No Newton to jest z definicji sił, z drugiej z dynamiki siła, to jest masa razy przyspieszenie, czyli jednostka masy kilogram, jednostka przyspieszenia metr na sekundę kwadrat, to jest inaczej Newton. Skraca się metr na sekundę kwadrat, zostaje kilogram, to jest 1/10 kg, czy około 100 gramów. Czyli tabliczka, jak chcę tabliczkę czekolady trzymać na dłoni, to aby ona nie spadła na dół, to muszę podtrzymywać ją siłą około 1 newtona. Więc ta tabliczka czekolady naciska na naszą dłoń też siłą około 1 newtona, bo jak my działamy na nią siłą, to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, ta tabliczka czekolady działa na nas taką samą siłą co do wartości. Więc już teraz rozumiemy, że siła o wartości 1 newtona
to jest siła, jaką musimy podtrzymywać właśnie tabliczkę czekolady na przykład, to coś o podobnej masie, więc nie jest to siła duża, ale coś tam już czujemy, tak? Czyli jakieś tam wyrażenie odczuwamy, nie mamy problemu z trzymaniem tej tabliczki czekolady, tak? No właśnie. I teraz, a ta siła, którą tu obliczyliśmy, jaką działają na siebie te dwa ładunki punktowe o wartości 1 kulomba, czyli o wartości jednostkowej, to jest 9 razy 10 do 9 newtona. No to, czyli 10 do 9 to jest miliard. Tu 9 to jest prawie 10, czyli prawie 10 miliardów newtonów. No to dość dużo. No to trochę przeliczmy na jakieś masy troszkę większe niż masa tabliczki czekolady. Więc ciało o jakiej masie moglibyśmy utrzymać, żeby nie spadło, siłą około 9 razy 10 do 9 newtona. No to aby utrzymać ciało o ciężarze 1 newtona, trzeba by działać, siłą 1 newtona można podtrzymać w powietrzu blisko Ziemi ciało o masie 1/10 kg. No to siłą 9 razy 10 do 9 newtonów to tyle razy 1/10 kg, czyli masa ciała, którą dałoby się siłą taką podtrzymać, żeby nie spadło blisko Ziemi, to byłaby 9 razy 10 do 9 razy 1/10 kg. No to trochę tu pomnóżmy. No 9 razy 0,1 to jest 0,9 razy 10 do... Rozbiję to 10 do 9 na 10 do 6 razy 10 do 3, bo 10 do 3 kg to jest tona, czyli to jest prawie 1 razy 10 do 6, czyli 1 000 000 ton. Znaczy tona to tam samochód taki nie za ciężki samochód osobowy. Zwykle są też cięższe, ale załóżmy, że jakiś niezbyt drogi samochód osobowy to około 1 tony waży, ma masę 1 tony, czyli to jest prawie 1, czyli 1 000 000 ton. Czyli można by podnieść czy milion takich samochodów o masie 1 tony dałoby się tą siłą utrzymać tuż nad ziemią. No to jest widać, że ten kulomb i dwa ładunki o wartości 1 kulomba działają na siebie olbrzymimi siłami, czyli więc ta nowa jednostka jest za duża dla nas. No ale historycznie już tego nikt nie chce zmienić, więc najczęściej te ładunki w kondensatorach będziemy wyrażali właśnie jako 1 milionowa, 1 miliardowa kulomba. Także też ta jednostka jest nieszczęśliwie dobrana. No niestety, tak to bywa i także wiele rzeczy w fizyce dałoby się uprościć, jak już mówiłem, ale nikt tego nie chce zrobić i wszyscy się męczymy. No ale cóż, takie życie. To już od nas nie zależy. Może w przyszłości, jak będzie właśnie wszystko skomputeryzowane, jakaś tam sztuczna inteligencja raz zadziała i wszystko pozmienia, jak to wszystko będzie w formie już cyfrowej, wszelkie książki i tak dalej. Może tak będzie, może nie będzie. No to idźmy dalej. No, to jeszcze tą końcówkę zapiszemy. Siła, jaką działają na siebie dwa ładunki punktowe o wartości 1 kulomba, znajdujące się w odległości 1 metra od siebie, pozwoliłaby na podniesienie około 1 000 000 samochodów osobowych o masie 1 tony. No to co powiedziałem, tak? Ale teraz jeszcze, tak przy okazji, jak już to troszkę liczymy dzisiaj, tak ilościowo opisujemy to pole elektryczne, to można zauważyć, że wzór na tą siłę elektryczną, jeszcze raz go pokażę, wzór na siłę elektryczną ma bardzo podobną formę do wzoru na siłę grawitacji, na prawo, czy jakby prawo powszechnego ciążenia. Czyli wtedy występuje dużo G, tu jest M1, M2 przez R kwadrat. Czyli zamiast ładunku występują masy, zamiast stałej K stała grawitacji duże G, a odległość i też w ten sam sposób zależy ta siła od odległości między tymi punktami materialnymi o masach M1, M2. No i teraz porównajmy siłę elektryczną z siłą grawitacji. No, na przykładzie najprostszego atomu, jakim jest atom wodoru. No, atom wodoru składa się z jednego protonu, który jest jądrem tego atomu, i jednego elektronu.
znaczy proton ma ładunek dodatni elementarny, elektron ma ładunek ujemny elementarny, więc one się przyciągają siłą elektryczną, możemy ją obliczyć, zaraz to zrobimy, ale również proton i elektron mają masy, a więc również przyciągają się siłą grawitacji. I porównamy teraz, która z tych sił jest większa, ile razy. W tym celu obliczymy stosunek, to może powiększy troszkę, stosunek siły elektrycznej do siły grawitacji, jaką właśnie działają na siebie proton i elektron. Tu właśnie zapiszmy. Oblicz ile razy większa jest siła elektryczna, jaką oddziałują na siebie proton i elektron w atomie wodoru od siły grawitacji, jaką te cząstki przyciągają się. No i potrzebujemy, na dwa wzory potrzebujemy. Wzór na siłę elektryczną i wzór na siłę grawitacji. Więc do wzoru na siłę elektryczną potrzebujemy ładunki protonu i elektronu. No to ładunek protonu i elektronu to jest ładunek elementarny. Pomijamy znaki w tym wzorze. Będzie E razy E, to będzie E do kwadratu. A potrzebujemy masę protonu, masę elektronu, to tu Wam już wypisałem. Masa protonu jest 1,673 razy 10 do minus 27 kg, a masa elektronu 9,11 razy 10 do minus 31 kg. No i stała grawitacji, stała powszechnego ciążenia G 6,67 razy 10 do minus 11 newton razy metr kwadrat przez kilogram do kwadratu. No i stała K 9 razy 10 do 9 newton razy metr kwadrat przez kulą do kwadratu. No skąd się jeszcze, no miałem wytłumaczyć, skąd się bierze ta jednostka tej stałej. No to musimy wrócić na moment. Więc zobaczmy. Gdybyśmy z tego wzoru obliczyli to K, to tak, to było Fe razy R kwadrat przez Q1 przez Q2. Czy jednostka K to była jednostka siły, czyli newton, razy jednostka długości do kwadratu tu byłaby i przez jednostkę ładunku do kwadratu. Czyli newton razy jednostka długości do kwadratu przez jednostkę ładunku do kwadratu. Ale podobnie jednostka stałej grawitacji. Też w ten sam sposób wystarczy z tego wzoru to G obliczyć. To G byłoby Fg razy R kwadrat przez iloczyn tych mas. No to jednostka G byłaby jednostką lewej strony, czyli to był newton razy metr kwadrat przez kilogram do kwadratu. Dokładnie tak jak tu. No i teraz wystarczy podzielić przez siebie te dwa wzory, Fe przez Fg, dzielimy, no to dzielimy ten wzór przez ten wzór. Dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli R kwadrat by nam tu do licznika poszło i by się skróciło z tym R kwadrat i zostaje po skróceniu to. Teraz wystarczy wstawić wartości liczbowe i tu wstawiłem K 9 razy 10 do 9. No, tu jeszcze nie dopisałem jednostek, uwaga. Gdzie? Napiszmy tam, gdzie newton razy kwadrat przez kulą do kwadratu. No tu jednostkę tej stałej. No. Znaczy jednostka tej stałej tu jest dopisana, tak? Dzielimy razy ładunek elementarny do kwadratu. Już wystarczy to przybliżenie 1,6. 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, to już było wcześniej. Do kwadratu podnosimy całość i dzielimy przez stałą grawitacji. Tu i iloczyn mas protonu i elektronu. I waszym zadaniem dzisiejszym jest dokonanie tych obliczeń i dowiemy się, która z tych dwóch sił jest większa i ile razy. I jeszcze wrócę do naszej pracy w tym systemie zdalnym. Znaczy zawsze przed lekcją będę Wam podawał w dzienniku elektronicznym link do tej części lekcji, która jest nagrana. Ona będzie nagrana na YouTube. Natomiast wszyscy muszą się zalogować poprzez Teamsa, bo obecność będzie sprawdzana właściwie w ten sposób i ewentualnie jak będę sprawdzał wykonanie przez Was różnych poleceń, będziemy mogli rozmawiać, mogę coś wytłumaczyć wtedy poprzez tego Teamsa, także kontakt bezpośredni mamy przez Teamsa, ale duża część lekcji będzie nagrana i wszystko, co jest na tych kartkach, które tu są filmowane, wszystko musi znaleźć się w zeszycie. Jak będzie jakieś tam polecenie do wykonania, trzeba je wykonać i ja będę w różnej formie je sprawdzał.
I tyle, jeżeli chodzi o tą część, ale to nie wszystko, nie koniec lekcji. I teraz jeszcze, ja powiedziałem wcześniej, że ładunek elementarny, czy ładunek protonu, na przykład protonu i elektronu, że to są najmniejsze ładunki cząstek swobodnie przemieszczających się w przyrodzie. No ale okazało się, zaraz coś co powiem będzie wydawało się przeczyć temu. Ponieważ istnieją cząstki o ładunku mniejszym od ładunku elementarnego, to nawet zapisane jest, te cząstki to nazywają się kwarkami. I na przykład okazało się, że proton i neutron nie są to nierozkładalne, ostateczne takie tworzywa substancji wszelkiej, że mają strukturę wewnętrzną. Powiem, że składają się z 3 kwarków. Każde z tych 2 cząstek, proton i neutron, składa się z 3 kwarków, różnych kwarków. A te kwarki mają ładunki plus minus 1/3 ładunku elementarnego lub plus minus 2/3 ładunku elementarnego. No i teraz ktoś powie, no to chwileczkę, no to istnieją ładunki mniejsze od ładunku elementarnego, ale no istnieją, no to jest dowód, ale nie mogą poruszać się swobodnie, ponieważ co najmniej 2 kwarki muszą się zawsze łączyć. Może ich się więcej łączyć, ale ten obiekt, który powstanie z połączenia kwarków, ma albo ładunek równy 0, albo ładunek tego obiektu jest równy całkowitej wielokrotności ładunku elementarnego. Czyli nigdy nie może jeden kwark osobno się przemieszczać. Że co najmniej 2 kwarki się łączą, zwykle więcej, tak? Ale skąd w ogóle wiadomo, że proton i neutron mają strukturę jakąś wewnętrzną, ponieważ kierowano w kierunku właśnie protonów i neutronów rozpędzone protony i one rozpraszały się na tych protonach i na neutronach i w taki sposób, że wyjaśnienie sposobu rozpraszania się tych protonów było możliwe jedynie przy założeniu, że na ich drodze znajdują się 3 obiekty o właśnie ładunkach tego, takich jak tu jest zapisane, 1/3 ładunku elementarnego lub 2/3 ładunku elementarnego. No ale te kwarki mają jeszcze inne dziwne cechy, znaczy dziwne, no każdy z tych kwarków ma masę. Każdy z tych kwarków ma masę. No i można by podejrzewać, że skoro proton składa się z 3 kwarków, no to masa protonu powinna być równa sumie mas tych kwarków. Znaczy większość z nas, no, ze mną już tak może nie jest, ponieważ trochę czytałem się, przyzwyczaiłem do tego faktu, ale też mnie to wielokrotnie często dziwi, bo nasze doświadczenie w życiu codziennym jest takie, że prawo zachowania masy jest prawem obowiązującym. Okazuje się, że w mikroświecie tak nie jest. Zresztą przy łączeniu protonów, elektronów i neutronów w atomy, masa się zwiększa, że suma mas tych cząstek przed połączeniem jest większa niż suma mas, niż ten obiekt, który powstanie z ich połączenia. Także widzimy, że prawo zachowania masy w mikroświecie nie obowiązuje, no ale w tej naszej skali, gdzie nie obserwujemy zmiany jąder atomowych substancji, to praktycznie to prawo zachowania masy prawie zawsze jest z dość dużą dokładnością spełnione. Czy po prostu nie mamy takiego doświadczenia. Znaczy, no, w reakcji rozszczepienia jąder atomowych, jak bomba atomowa wybucha, albo bomba termojądrowa, to byśmy byli świadkami nawet tego, że masa nie jest zachowana, no ale na szczęście ostatnio rzadko takie zjawiska tu występują i oby jak najrzadziej, obyśmy nigdy tego nie przeżyli na sobie. Więc okazuje się, że prawo zachowania masy nie jest prawem zawsze obowiązującym, tylko w szczególnych przypadkach obowiązuje, gdy jądra atomowe nie ulegają zmianie i to też jest, nawet w tych innych przypadkach też nie, jakbyśmy dokładnie zmierzyli, to prawo zachowania masy nie jest obowiązujące, ale właśnie o tej masie porozmawiamy. Właśnie o masie na przykładzie właśnie tych kwarków troszeczkę tak zdziwimy się może,
spojrzymy w inny sposób na bardzo znany wzór fizyczny, chyba najbardziej znany przez wszystkich, czyli na wzór, jaki m równa się mc kwadrat. No i właśnie, co my tu wiemy? Już mamy no trochę o kwarkach. Tu jest właśnie wszystko, co jest na tych kartkach, musi się znaleźć w zeszycie, więc ja tu wszystko zapisuję. Może jeszcze przeczytam, bo ja piszę akurat pazurem. Więc kwarki mają masę, ale suma mas kwarków stanowi jedynie około 1% masy protonu i neutronu. Reszta masy tych cząstek bierze się z energii kinetycznej kwarków i z energii ich oddziaływania. Właśnie spójrzmy na ten wzór, bardzo znany wzór właściwie przez większość nawet laików, równa się mc kwadrat, i ten wzór jest najczęściej zapisywany właśnie w tej formie, ponieważ w XX wieku i w XXI wieku energia, to pojęcie energii to było tu najważniejsze, bomba atomowa, energia jądrowa, reaktory jądrowe, ale Einstein zapisał ten wzór w innej formie, był raczej zdziwiony tym, właśnie wystarczy zmienić formę tego wzoru, żeby się naprawdę zadziwić. Bo tak naprawdę ten wzór w dużym stopniu jest definicją tego, czym jest masa. Przekształćmy ten wzór, obliczmy z tego masę. Masa to jest energia przez c kwadrat. I co ten wzór nam mówi? Że czym jest to E? To jest całkowita energia. To są suma wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają cząsteczki, atomy danego ciała. I po prostu jak dany obiekt ma energię, nieważne jakiego rodzaju, to ma masę. Czyli masa jest jak gdyby świadectwem tego, że dany obiekt posiada energię. I teraz, jeżeli byśmy uwierzyli w to, co tu jest napisane, to przestaniemy się dziwić, że mamy 3 kwarki tworzące proton i też 3 kwarki inne tworzące neutron i że jak sumujemy masy tych 3 kwarków, to uzyskamy około 1/100 masy protonu. No to skąd bierze się ta reszta? Ano bierze się z energii. Z jakiej energii? Energii ruchu tych kwarków, ale nie tylko. Większa część z energii oddziaływania tych kwarków między sobą. One niezwykle silno właśnie oddziałują między sobą, tak właśnie poprzez tak zwane oddziaływanie silne, to najsilniejsze w przyrodzie. I właśnie energia tego oddziaływania to jest stanowi główną część wpływającą na masę kwarków. Czyli sama masa kwarków stanowi tylko około 1/100 tej masy, ma wpływ na 1/100 masy protonu i również 1/100 masy neutronu. A dokładniejsze wyjaśnienie, tu akurat znalazłem w internecie takie pytanie jakiegoś ucznia na temat właśnie skąd się bierze masa protonu i neutronu, i może ktoś będzie chciał już tak dokładnie się tym zainteresować w przyszłości, no to tu pokażę już taką wydrukowaną kartkę i to możecie sobie, to nie musicie przepisywać tego, co zaraz pokażę, ale można sobie to tam przeczytać, potem można wrócić do tej lekcji i w każdym momencie można o tej masie protonu, neutronu się dowiedzieć, więc ja Wam teraz pokazuję do przeczytania, tak jako ciekawostkę. Sekundę, jest tu pytanie. Tutaj uczeń jakiś tam pytał, właśnie, że dużo dziwnych jednostkach według Was jest ta masa podana, ale to są po prostu też mas można w przeróżnych jednostkach wyrażać. Tu akurat jednostka energii przez c kwadrat, to zgodnie z tym wzorem, który tu mamy, ale ważne są liczby, że z 3 kwarków składa się proton i ten uczeń sumował masy tych 3 kwarków. I ta liczba, która na początku wyszła przed jednostką, to wyszło to 16, a jak zmierzono masę protonu, to wyszło tych jednostek 938, czyli tam kilkaset, znaczy no prawie ile? Tu jest 16, tam z 500 razy, ponad 500 razy więcej, 600 razy, tak więcej. I teraz skąd się bierze właśnie ta reszta tej masy? No i właśnie odpowiada jakiś pan doktor. I to jest, macie odpowiedź, już taką dokładniejszą. Znaczy dokładnie to, co ja powiedziałem, tylko że już odnosi się do informacji takich bardziej szczegółowych. Więc możecie to przeczytać sobie, jak kogoś zainteresuje to. Czyli to prawo zachowania masy, które wydaje się takie oczywiste w naszej skali, w której my funkcjonujemy, okazuje się, że
w mikroświecie absolutnie nie jest prawdziwe. No to możecie sobie zatrzymać w każdym miejscu ten nagranie i przeczytać. Ale teraz jeszcze na końcu, ponieważ to będzie nasza pierwsza lekcja w tym trybie zdalnym, to oczywiście wszyscy zobowiązani jesteśmy łączyć się poprzez tego Teamsa i wszystko, co na tym... Znaczy ja przez dziennik elektroniczny, być może przez Teamsa, zobaczę jakie są możliwości. Na razie przez dziennik elektroniczny, zawsze przed lekcją, będę podawał link do tej części lekcji, która jest nagrana na YouTube. Wszystko, co jest na tym nagraniu, tych kartkach, które są filmowane, musi być przeniesione do zeszytu. No tu w tym przypadku oprócz tego, co teraz tu pokazuję, bo to jest taka jako ciekawostka. I potem musimy być cały czas zalogowani do tego Teamsa i ja tam to logowanie właśnie będzie decydowało będzie sprawdzeniem jednocześnie obecności waszej. I będziemy rozmawiali, będę mógł tam wam coś wytłumaczyć, sprawdzić, czy wykonaliście jakieś działanie, zweryfikować, czy odrobiliście tam pracę domową, czy jesteście czy na bieżąco wykonujecie to polecenia zawarte w tym nagraniu. Ale ponieważ nie wiadomo, czy to za pierwszym razem uda nam się to wszystko, to łączenie, ta dzisiejsza lekcja, mówię, będzie przez dziennik elektroniczny link przekazany i proszę, znaczy całą notatkę, oprócz tego, co teraz tu pokazuję, przenieść do zeszytu i oczywiście macie rozwiązać to zadanie, znaczy dokończyć, jeszcze raz pokażę tą część, macie obliczyć właśnie jeszcze na tej lekcji tą wartość. Więc obliczenia nie są trudne. Tu na pewno wszystkie jednostki się ulegną skróceniu. Jeszcze zobaczmy. Newton z Newtonem się skróci, metr kwadrat z metrem kwadrat. Tu kilogram razy kilogram się skróci z kilogramem kwadrat. Tu będzie kulom do kwadratu z kulomem kwadrat i na pewno zostanie tu liczba z tego. Więc tą liczbę musicie obliczyć i o niej porozmawiamy dopiero na końcu lekcji. Jeżeli nam się uda połączyć, jak nie, to akurat następnym razem to sprawdzę. Już na pewno od tej już przyszłej lekcji wszyscy się wdrożymy do tej pracy zdalnej i będziemy w bezpośrednim kontakcie w czasie lekcji. Także dziękuję ze swojej strony. Do zobaczenia, do usłyszenia.